No to co dzisiaj będziemy robili, Genia? Idziemy na spin. Gdzie? Sulowskie skały słowackie. Słowackie skały. Piękna pogoda. Idealnie na spin. Zostawiliśmy kamperka pod knajpką. Tak, nie będę się cykać. Boję się tego zlepieńca. Może kamyczek mi wypadnie z rączki, który był dobrym chwytem. Dotarłam. Po bolączkach wielu. Kupię w gaciach dotarłam. I było warto. Tam jest Piotrungo gdzieś. Ślicznie jest. Jeszcze ręce mi się trzęsą. Gonia dzisiaj walczyła. 40 minut na jednej drodze była, ale zrobiła. To się liczy. Nie poddała się. Parę razy schodziła do restu, na półeczkę, bardzo dobry pomysł, ale bloku nie wzięła. Najważniejsze. Telegrafik był, wszystko zaliczone. Ważne, że walka była. Była walka. No i już. Ja generalnie jak jest speed climbing, to ja uprawiam slow climbing. Pałasz się. Mam się po prostu każdy kroczek powtórzyć 5 razy, wymacać całą skałkę dookoła, bo ja bardzo lubię skałki. Więc ja sobie je tak macam dookoła. Dzisiaj jest przedostatni dzień na Słowacji, tak. Jutro wyjeżdżamy w kierunku Austrii, więc jest taki dobry czas podsumowania, jak nam się podobało, czy nam się podobało, co było ciekawego, co nie. No to Piotruś, jakie jest Twoje pierwsze takie ogólne wrażenie Słowacji? Pierwsze w ogóle takie myśli, jak przyjechałeś, to jakie odczucia towarzyszyły Ci jako pierwsze? No od razu zmiana krajobrazu. Nie? Czyli tak naprawdę zaczyna się Słowacja i zaczynają się pagórki, góry, jakby po horyzont. Tak to mogę rozprawić. Jakby cała Słowacja jest super turystyczna pod tym względem, ale jest też niedostosowana taka trochę turystyczna. No, wystarczy tutaj rozejrzeć się, zajechaliśmy na jakiś opuszczony kemping, dozolowane jakieś ławeczki, niedziałające, jakieś takie udogodnione dla turystów. No tak, No to widać wszędzie, jakieś takie parkingi i tak dalej, to już raczej na swoim poziomie, ale generalnie krajobrazowo, wspinaczkowe jest super. Nie wiem jak jest taką infrastrukturą, powiedzmy hotelarsko, agroturystyczną. Szczególnie w takich małych miejscowościach nie sądzę, żeby były jakieś hotele. Co prawda jest trochę agroturystyki też różnej jakości. Przynajmniej ten kolega nasz Słowak, który zaraz wymieniemy, wypowiedział się, że mieszkanie, w którym oni są, to jest krzywe i jak się wraca po pijaku, to nie wiadomo, czy się pijano, czy ta podłoga rzeczywiście jest krzywa. Jak się okazuje, rano była rzeczywiście krzywa. Więc
tak, ta infrastruktura turystyczna, ale generalnie nam to jakoś strasznie mocno nie przeszkadza. Jakoś sobie poradziliśmy, chociaż brak parkingów leśnych rzeczywiście nam się dały we znaki. Utrudnił trochę nocowanie. Tak, utrudnił Ale nocowanie. sobie poróżni. A jak spinaczka? Podoba? Spinaczka, jeździli spinają, dobrze. Spinanie jest super. Najpierw Sułowskie skały. Tak, najpierw byliśmy w Sulowskich skałach. No to pierwsze nasze takie większe spinanie. No troszeczkę na Jurzy się rozpinaliśmy, ale to w sumie nasz był trzeci dzień wspinaczkowy, od kiedy wyjechaliśmy. Więc jeszcze się rozpinać musiałam, ale porównując Jurę, to mi się bardzo, bardzo podobało to, że było super tarcie, że jest bardzo dużo wyraźnych chwytów. Skała nie jest aż tak trudna z czytaniem, jak się czasami zdarzało na Jurze. Przede wszystkim nowy rodzaj skały, czyli Nowy rodzaj skały, no. zlepieniec, nowy dla nas. Tak, Bardzo mi zlepieniec. się podobało. Trochę Chociaż dosyć kruchy, szczególnie na wiosnę po zimie. Dosyć kruchy, ale bardzo wygodny do spinaczki. Mocne nie tarcie. jest aż tak strasznie kruchy, jak się spodziewałam, bo bałam się, że po prostu będą takie kamyczki zanurzone w tym takim konglomeracie całym, które będą wypadały, jak na nie nastąpię. Dało się też mniej więcej ocenić, które jakby fragmenty rzeczywiście były dosyć ryzykowne, że mogły się wykurzyć, a które nie. Wydaje mi się też, że jest kwestia tego, że niektóre drogi były mniej lub bardziej uczęszczane, no i te bardziej uczęszczane już były tak wyczyszczone z takich luźnych odłamów. No, nie, ale ogólnie spoko, bo bardzo dużo różnych w ogóle formacji. Na danej drodze można było spotkać zarówno jakieś mini ryski, gdzie można było coś tam sobie sklinować lekko. Na prostych drogach było dużo klam, co było super, szczególnie na taką rozgrzeweczkę na początku spinania. No i te krawątki, oblaczki, wszystko było. Trochę tarciowego chodzenia i na przykład tutaj, co mnie zaskoczyło, się o wiele mniej bałam chodzić tarciowo niż Sokoła. Przede wszystkim bardzo ładne położenie. Skały naokoło doliny, bardzo malowniczej. Wszystko w zasięgu ręki, wszystko w zasięgu spaceru tam 15-minutowego. Tak, i podejście takie w miarę też znośne, nie? Polecamy Sułowskie skały. No Tak, i- spoko. a drugi rejon, który odwiedziliśmy, to jest Poróbka, Poróbka. w którym właśnie teraz jesteśmy. Tym razem Wapień. Tak, i generalnie większość to jest konglomerat ten, czyli zlepieniec, a tutaj ten region jest wapienny. Ale inny wapień niż na Jurze, nie? Ale zdecydowanie mniej mydlany W ogóle nie było mydla. niż tu jest. No. Dzisiaj byliśmy na takich drogach, które mi się bardzo podobały, bo były mocno krawątkowe. A ja w tym się takim dobrze czuję. Chociaż przerażające bywają odległości między spinami. No i stanowiska, które na pierwszy stanowiska. oka nie są stanowiskami, bo są jednym ringiem. Tak, po prostu kończyć się droga. Dzisiaj ringiem. nie wiedziałem, że się droga skończyła. Wszedłem 3 metry powyżej ostatniej spiny i nie znalazłem niczego więcej, więc szedłem z powrotem i nie znałem, że to jest stanowisko. No, i to jest czasami creepy schodzenie. Różnorodność stanowisk. Generalnie jeden ring, Zazwyczaj baranie rogi, jednopunktowe. czasami są łańcuchy, ale generalnie jakby nie wiadomo do końca czegoś spodziewać, jak nie widać Tak. z dołu. Łańcuchów było troszkę, ale częściej się chyba zdarzały baranie rogi. To też po raz pierwszy mieliśmy okazję korzystać z tego rodzaju stanowiska zjazdowego. No i te jednopunktowe zjazdy, no ja to jestem takim safety freakiem, więc na początku mnie to lekko przerażało, a już później nie było wyjścia, więc trzeba było sobie jakoś radzić. No dobra, to tak ogólnie o wspinaniu. Na pewno będę chciała tu kiedyś wrócić. Teraz mamy inny trip, jedziemy dalej. Ale jak wrócimy, to z miłą chęcią zamiast na przykład wybrać się w Sokoły, to wolałabym chyba przyjechać tutaj. Troszkę dalej, a jest różnorodne wspinanie, jest też fajniejsze widokowo, cieplej. Dużo mniej ludzi, w ogóle Dużo mniej nigdy ludzi, nie no. może, może jeszcze jest wcześniej, ale generalnie tyle jest skał, że nie sądzę, że to był tu odcinek No, fabryczny. także to spoko. No i jeżeli chodzi o ogólne jeszcze takie rzeczy związane z samym krajem, fajne doświadczenie jest rozmowy z Słowakiem, każdy w swoim języku i się dogadujemy. Wywiązały się z tego różne zabawne sytuacje, ale się dawało dogadać z nimi. No i co jeszcze możemy powiedzieć tak ogólnie o Słowacji? Wsio. Ogólnie sympatyczni ludzie, tanie piwo,
Fajne skały, fajne spinanie. No i czego chcieć więcej. Blisko Polski, tak naprawdę 30 Blisko km od Polski. Polski. Nic nie kojarzy. No i tyle.